Dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Mary i jak widzicie mamy inne tło, ponieważ chcemy poeksperymentować z formatami, które będziemy przedstawiać Wam na kanale. I jak wiecie, już od 3 lat przedstawiamy Wam gry planszowe i niektóre z nich mają swoje odpowiedniki cyfrowe. Jest to na przykład Root albo 7 cudów świata pojedynek. I myślę, że już większość z Was grała w którąś z tych gier i albo w wersji planszowej, albo w wersji cyfrowej. Jeżeli nie, to oczywiście zachęcamy, ale do czego zmierzam? Jest Slay the Spire, który jest cyfrową karcianką deckbuildingową, która wygląda jak gra planszowa. I moglibyśmy pomyśleć, że właśnie ona została stworzona na podstawie gry planszowej, ponieważ takie jest wrażenie, jak się gra w tą grę. Ale tutaj jest odwrotnie, ponieważ najpierw była wersja cyfrowa i ona zdobyła taką popularność, że postanowiono ją wydać w wersji fizycznej planszowej i taką grę planszową zapowiedziało Portal Games w wersji językowej po polsku. Na pewno jak już będziemy mieć wersję planszową, będziemy robić do niej film i będziemy chcieli się odnosić do wersji cyfrowej, dlatego dzisiaj jest ten film, ponieważ chciałabym z Wami zagrać w Slay the Spire wersję cyfrową, pokazać Wam jak ta gra działa i jakie są zasady. Także jeżeli Wam się spodoba taki film, będziecie chcieli więcej rozgrywek cyfrowych w gry planszowe, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach, my z wielką chęcią przedstawimy Wam więcej takich rozgrywek. No i już mamy główny ekran gry i tak na szybko powiem, o co wchodzi w grze. Tak jak mówiłam, jest to gra deckbuildingowa, jest to gra karciana, w której będziemy rozbudowywać swój deck kart, którym będziemy pokonywać potwory, bo w grze będziemy wcielać się w jedną z 4 postaci i ta postać będzie musiała pokonywać różne potwory, żeby przechodzić etapy gry. Są 3 etapy gry, każdy etap kończy się bossem, którego musimy pokonać. No i po drodze będą różne pokoje, w których będą znajdowały się potwory, będą obozowiska, będą sklepy, będą pokoje z niewiadomymi, ale to już zobaczycie później. No i dobra, wchodzimy sobie w normalny tryb rozgrywki i wybieramy postać. Normalnie my na filmach widzieliśmy, że wszyscy wybierali właśnie tą pierwszą postać, pancernika, ponieważ jest ona najłatwiejsza. Ja jednak lubię cień, to jest moja ulubiona postać i ta postać ma 2 ścieżki rozwoju. Jedna ścieżka rozwoju to ona idzie sobie na noże albo może iść na truciznę, ale w jaką stronę pójdziemy, to dopiero się okaże, ponieważ to jest nie wiadomo, nie wiemy jak nam się dociągną karty. Wybieramy postać i tu mamy rozmowę z wielorybem, który będzie dawał nam jakieś dodatkowe rzeczy do rozgrywki. Tutaj akurat albo przeciwnicy mogą mieć 1 punkt życia, albo zwiększa nam maksymalne punkty życia o 7, więc oczywiście wybiorę to, ale może nam również dać jakieś artefakty, dodatkowe karty, usunięcie karty, czyli on jakby troszeczkę nas boostuje na sam początek. Mamy mapę, na której, jak widzicie, mamy pokazane, gdzie mamy pokoje z nieznanymi, z handlarzami, ze skarbami, z obozowiskami i teraz musimy sobie wybrać po prostu, którą drogą będziemy chcieli pójść. W wersji planszowej będzie tak, że te pokoje będą rozstawiane przez żetony losowo. Będziemy je losować i wykładać. I myślę, że sobie pójdziemy tutaj po prawej stronie, bo będziemy mogli iść zaraz do handlarza wyżej. Będziemy mieć też ognisko. Kolejny sklep, więc mam nadzieję, że trafią nam się dobre karty. Idziemy na przeciwnika. Tutaj mamy akurat glutki. Ja na nie mówię glutki. I tak jak widzicie, one będą, jeden będzie mnie atakować, bo nad nim jest nóż z trójką. Jeden ma taki, nie wiem co to jest, zielone tornado nad sobą. On będzie nakładał na nas negatywny efekt. I tak, teraz mamy karty na ręce, które mają konkretny koszt. One są o koszcie 1. Wszystkie karty, które mamy na początku, one są podstawowymi kartami, więc one będą słabe, ale będziemy mogli sobie zwiększać. Oczywiście jak to w deckbuildingowych grach będziemy mieć więcej kart, będziemy mieć lepsze karty, a te słabe będziemy raczej się ich pozbywać. I tak, jeden będzie mnie atakował, więc dobrze by było wrzucić sobie obronę. Obrona, jeżeli by mnie przeciwnik nie atakował, będzie spadać na początku kolejnej tury. Teraz będzie mnie atakował, że po prostu się obronię, ale chciałabym go od razu ukatrupić, żeby mnie nie zaatakował. Ale chciałam Wam pokazać, jak będzie wyglądała obrona. No i więcej oczywiście energii nie mam, ponieważ zużyłam 3 karty o koszcie 1. To możecie zobaczyć po lewej stronie, że po prostu już tej energii nie mam. I teraz przechodzimy do tury przeciwnika. On będzie nakładał na mnie liźnięcie, a liźnięcie będzie mówiło, że moja obrona jest słabsza o 25%. Czyli tutaj zamiast 5 bloków będę miała 3. On nadal nie będzie mnie atakował,
Mogę nałożyć neutralizację, ona zadaje 3 punkty obrażeń i nakłada słabość, czyli osłabia jego ataki. Nie będzie mnie atakował, ale zadam mu 3 punkty obrażeń. Uderzymy go, żeby mu zadać 6 obrażeń. No i chociaż... Nie, bloku nie musimy nakładać, ponieważ nie będzie nas atakował w tej turze. No i jeszcze słabiej będę mogła się bronić. A nie, bo jedno spadło, czyli znowu moja obrona będzie wynosić 3. Tu jeszcze mam kartę ocalenia, która jeżeli z niej skorzystam, będzie dawała 6 bloku, ale muszę odrzucić jedną kartę. I chyba z niej skorzystamy, ponieważ 2 razy go uderzymy. Nie będę w stanie go pokonać, więc skorzystamy z ocalenia, bo on będzie mnie atakował za 8. I no, wejdą 2 obrażenia we mnie, ale to nie jest źle. No i dostałam kartę do mojego deku Szlam. Ona mi de facto nic nie robi, ale jeżeli mi wejdzie na rękę, to jest taka zapchaj karta. To jest zapychajka, której nie chcę. Całe szczęście one nie przechodzą na później. I będzie mnie atakował, więc neutralizujemy jego atak. I uda nam się go pokonać. Za pokonanie potworów dostajemy złoto. Złoto zbieramy, później możemy wydawać je w sklepie. Dostałam też miksturę zręczności, a zręczność jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli wykorzystam taką miksturę, albo są też karty później, które mogę rzucać, będę miała więcej obrony na czas pokonywania konkretnego potwora. Dostajemy także karty. I tutaj mamy cios w plecy i to jest karta, którą bardzo lubię, ponieważ ona jest startową kartą, czyli mamy ją na samym początku. Możemy zadać od razu 11 punktów obrażeń, jest to darmowa karta, ale jest jednorazowa, ponieważ dostaje wykluczenie, więc w konkretnej rundzie możemy użyć jej tylko raz. I tak, już walczyliśmy z przeciwnikiem, to pójdziemy do nieznanego pokoju, zobaczymy co tam będzie. Mamy istoty wyglądające jak purpurowe duchy ognia, które tańczą wokół potężnego paleniska. Zobaczmy co będzie dalej. Muszę oddać im kartę i w zależności od tego, jaką kartę im oddam, no to taką dostanę nagrodę. Myślę, że im oddam po prostu jedno uderzenie. Zobaczymy. Aha, czyli po prostu usunęłam jedną kartę, nic nie dostaję od nich. No to co, bijemy się dalej. O, i on nas atakować nie będzie, ponieważ on będzie nakładał na siebie wzmocnienie. I to wzmocnienie w jego akurat przypadku będzie powodować, że będzie nas mocniej atakował, będzie dostawał 3 siły co turę, czyli o 3 będzie atakował więcej. A teraz możemy wlepiać w niego po prostu obrażenia, bo nie musimy się bronić. Czyli 11 punktów obrażeń i dalej. No i to jest to, co mówiłam. Z końcem swojej tury zyska 3 punkty siły. Będzie atakował, więc zneutralizujemy go, żeby atakował słabiej. Uderzymy i się trochę obronimy. No i niestety w tej turze jeszcze chyba nie uda nam się go pokonać. No nie, także jeszcze jedna tura i będzie wytłumaczony. Teraz by mnie atakował za 12, więc się cieszę, że już jestem w stanie go wyjaśnić. I tutaj akurat żadna karta mi nie odpowiada, ponieważ ja wolę iść na trucizny. Wolę pokonywać wszystkich wrogów truciznami, a te karty po prostu będą mi trochę zapychać rękę, one nie będą mi potrzebne, więc nie będę dobierać żadnej karty. Ale mamy sklep. I w sklepie możemy kupić sobie karty. Jeżeli nas stać, to możemy ich więcej kupić, jeżeli nie, to możemy kupić jedną. Karta Gin 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 jest świetna, ponieważ zadaje 13 obrażeń wszystkim przeciwnikom. Co prawda jest jednorazowa na konkretnego przeciwnika, ale to już daje nam dużo. Nie stać mnie na nią, ale wezmę odbicie. Odbicie po prostu daje mi blok, jest dosyć tanie, więc mnie na niego stać. I chciałabym miksturę, ponieważ tutaj w sklepie możemy też kupować artefakty, na które teraz mnie nie stać, i mikstury, a mikstury bym chciała, ponieważ mogę kupić miksturę z trucizną i bardzo mi na niej zależy. I idziemy znowu do niewiadomego pokoju. No i mamy tu przeciwników, bo właśnie w nich różne rzeczy mogą się znaleźć, między innymi też przeciwnicy. I to są robaczki, które jak uderzymy, one mają skulenie, będą nakładać sobie 5 punktów bloku. Jeden i drugi będzie mnie atakował, więc chyba chciałabym jednego usunąć, żeby mnie już nie atakował, ale chyba mi się nie uda go usunąć. Tak.
Usuniemy go. Udało nam się usunąć, a temu zneutralizujemy jego atak, żeby trochę słabiej mnie bił. I damy sobie też obronę. No, i tarcza spadła. Będzie znowu nas atakował, ale ja go od razu wytłumaczę. Mikstura chyżości. Ona jest fajna, ponieważ możemy w tym momencie zyskać 5 punktów zręczności, czyli jeżeli widzimy, że ktoś będzie nas mocno bił, możemy wypić taką miksturę i wtedy karty bloku będą silniejsze o 5. I trafiła się świetna karta. Skaczący flakon. Ona jest dosyć droga, bo ona kosztuje 2, ale nakłada 3 punkty trucizny losowemu przeciwnikowi 3 razy. Więc ona będzie tak skakać pomiędzy przeciwnikami. Jak mamy jednego przeciwnika, to on dostanie 9 punktów trucizny. Także to jest świetne. To jest jedna z moich ulubionych kart. Na razie nie chciałabym jeszcze iść na elitę, bo oni są dosyć mocni. Ja mam jeszcze dosyć słabe karty, więc pójdę do obozu, w którym mogę się albo uleczyć o 30% maksymalnych punktów życia, albo ulepszyć kartę. Ja bym chciała ulepszyć kartę i właśnie chciałabym ulepszyć ten skaczący flakon. Jak go ulepszymy, no to on będzie 4 razy nakładał tą truciznę, czyli już mamy o wiele więcej. I to jest super. No i mamy znowu sklep, więc idealnie. I tak, mikstury mamy fajne, więc nie chciałabym wyrzucać mikstur. Akrobatyki bym nie chciała. Tutaj żadna karta mnie na razie nie interesuje, ale mamy sterydy i sterydy dodają 5 punktów siły. I to jest akurat na konkretną turę, po tej turze tracimy 5 punktów siły, ale nie będę kupować na razie żadnej, bo nie chcę rezygnować z tych mikstur, które już mam. Mamy dużo życia, więc idziemy się bić z przeciwnikami. O nie! No i tutaj ten skaczący flakon, gdyby mi wskoczył na rękę teraz, ale nie wskoczył, to by było super, bo by dostali obrażenia. I tak, oni też będą nakładać różne efekty. Ten akurat będzie się bronił, będą mnie atakować, a ten jeżeli mnie zaatakuje, to rzuci na mnie negatywny efekt. Więc chyba bym nie chciała dostawać negatywnych efektów od niego, więc jego usuniemy. Mogę jeszcze jednemu zadać obrażenia, bo ten się będzie bronił. O, i akurat mogę rzucić sobie 8 bloku. Na razie nie będę korzystać z tych mikstur, bo mogą mi się przydać później, a jestem w stanie się przed nimi bronić. O, i wskoczył nam skaczący flakon, więc bardzo dobrze, ale tutaj pod nimi jeszcze widać ich jeden efekt, który mają, czyli gniew. I po otrzymaniu obrażeń od kart ataku będą zyskiwać 1 siły, więc bardzo dobrze, że mamy ten skaczący flakon. Mam nadzieję, że to się rozłoży pomiędzy nich równo, bo nie będą dostawać od karty ataku, tylko od karty umiejętności, więc nie będą się wzmacniać. Rzucamy na wszystkich. Super, bo każdy dostał truciznę i teraz trucizna co turę będzie ich osłabiać. Jak będzie ich osłabiać ta trucizna, to w końcu się wykończą. Teraz została mi sama obrona, więc też tak trochę kiepsko, ale no dobrze, bo możemy się przed nimi obronić. I trucizna właśnie działa w ten sposób, jak zauważyliście, że jest czerwony pasek ich życia, jest zielony pasek, gdzie mamy truciznę i jeżeli ten pasek nie będzie czerwony, tylko cały zielony, to znaczy, że tym przeciwnikiem już się nie muszę przejmować, bo on zginie w tej turze i mogę się skupić na innych. Dobrze, to zneutralizujemy atak tego przeciwnika, zadamy mu obrażenia i chyba się skupię właśnie na biciu jego, wrzucę sobie 8 bloku. Dobrze, bo ten jeden już nie ma tarczy, więc będzie mi go łatwiej chyba już trochę... O, i znowu mamy skaczący flakon, więc oczywiście, że z tego skorzystam, mimo że będą mnie dosyć mocno bić. Ale ten jeden już mnie nie uderzy, ponieważ zginie, więc atakujemy tylko tego. Już nie stać mnie na obronę, ale on mi zada tylko 5. Tylko jaż. No i więcej nic zagrywać nie muszę, ponieważ trucizna go teraz ukatrupi. Więc wyjaśniony. I to jest też jedna z moich ulubionych kart, ponieważ jest za 0, zadaje 4 obrażenia, no i oczywiście jeżeli ona trafi do nas na rękę, to dostajemy jej kopię, więc mamy 2 takie karty, jeżeli jedną dostaniemy, tylko one są jednorazowe na konkretną rozgrywkę, nie rozgrywkę, rundę. Bierzemy to
I mamy skrzynkę. W skrzynce znajdują się artefakty najczęściej. I super. Kiedykolwiek użyjesz mikstury, przywróć 5 punktów życia, więc jak będę używać mikstury, będę się leczyć, co mi bardzo odpowiada, ponieważ no, czasem dostaję duże bęcki. Idziemy do nieznanego, nie idziemy jeszcze na elitę. I mamy robaczki. One na siebie nakładają tarczę, jeżeli dostaną obrażenia z ataku i wszystkie będą mnie atakować. Więc chciałabym na początku nałożyć na je truciznę, ponieważ jak któregoś walnę, no to on będzie nadawał sobie blok. Trochę zneutralizujemy jednego, który mnie bije, ale też żeby mu zadać obrażenia, więc weźmiemy tego. O, i nałożył sobie tarczę za to, że go zaatakowałam. Za 11 bym chciała chyba tego, żeby on już nam zginął. 4 punkty bloku, żeby się zablokować. No i jeszcze, bo oni będą mnie mocno bić. Proszę, i jeden nam się wykończył od tej trucizny. O, jedno obrażenie weszło, ale to nic. Oj, widzicie? I ten jeden będzie na mnie nakładał jakiś efekt, ale jeszcze nie wiemy jaki. No dobrze, to możemy jednego usunąć. Ja bym chciała usunąć chyba tego, ponieważ jestem w stanie obronić się przed 5 ataku. I mam nadzieję, no w następnej turze już, jeżeli nie będziemy mieć samej obrony na ręce, to mi się uda go pokonać. I wpadła wieczna agonia, czyli to jest to, co mówiłam. Wpadła jedna karta i mamy jej drugą kopię. Więc tym możemy go od razu wyjaśnić. No i on już zginie, ponieważ trucizna go ukatrupi. Już to mówiłam zresztą. Dostaniemy 3 punkty cierni. Ciernie działają tak, że jeżeli przeciwnik nas zaatakuje, wejdą nam obrażenia, to my im oddajemy i chyba sobie usuniemy jedną miksturę, tą, która daje nam 2 zręczności, żebyśmy mieli też te ciernie w razie czego. No i tutaj są karty, które nie są mi potrzebne. Ja wolę te na trucizny, więc nie będę żadnej brać. Znowu mamy niewiadome. I proszę, mamy kapliczkę poświęconą starożytnemu duchowi. Możemy otrzymać 100 sztuk złota albo 250 sztuk złota i otrzymać klątwę. Tylko ta klątwa nie jest dobra, ponieważ będziemy tracić punkty życia za konkretną liczbę kart, którą będziemy mieć na ręce. Więc biorę tylko 100, tylko jaż. Idziemy dalej. Czy będziemy mieć jakiś sklep? Nie będzie już sklepu. No dobrze, to idziemy dalej. I on nas będzie już tutaj mocno atakował, bo za 13, więc ja bym chciała się przed nim obronić, więc dodamy sobie zręczność, która, o proszę bardzo, daje mi więcej do blokowania. Rzucimy skaczący flakon, bo będzie miał strasznie dużo trucizny, bo aż 12. Cios w plecy. No i pięknie, i w następnej turze może uda nam się go wyjaśnić. Ta ręka nie jest dobra, bo wolałam go usunąć w tej turze, no ale cóż, chociaż może uda nam się. Uderzymy go. Tak, nie muszę rzucać bloku, ponieważ trucizna go wykończy. I tak, karta mocy, która jest naprawdę bardzo fajna, bo jak będę zadawać obrażenia, za każde niezablokowane obrażenie będę dodawać punkty trucizny, więc to jest naprawdę super, bo czasami można zagrywać tych kart dużo. Idę do nieznanego, no i w nieznanym pokoju trafił nam się ten sam przeciwnik. Ale teraz mamy neutralizację, więc trochę go osłabimy z tym atakiem. Nałożę na siebie blok. No, dużo mogę zagrać kart, ale więcej nie chcę. I wpadł mi skaczący flakon, więc bardzo się cieszę, ponieważ jeżeli tego użyję, to on będzie miał 12 punktów obrażeń od samej trucizny. Mamy jeszcze wieczną agonię, więc oczywiście też z niej skorzystam. No i obrona. No już niebawem będziemy mieć walkę z bossem, więc chciałabym mieć dosyć dużo życia. No już więcej nic nie muszę rzucać. Trucizna zrobi wszystko, co powinna. Oj, super. I trafił się jad. I jad jest świetny, ponieważ może się uzupełniać razem z trucizną, bo jeżeli ma truciznę przeciwnik, to dostaje 7 punktów obrażeń więcej, więc dostaje 7 plus 7. To jest świetne. O, nie lubię ich połączenia, ponieważ jeden będzie nakładał na mnie efekty, a drugi będzie nakładał na siebie i siebie wzmacniał, więc chciałabym się chyba najpierw pozbyć tego ptaka. I zaraz zobaczymy, co tu możemy zrobić. Oczywiście tymi darmowymi kartami najpierw.
Jeszcze nie ma żadnej trucizny, którą bym mogła, ale chyba wykorzystam właśnie tę fiolkę. Na niego nałożę truciznę i wykorzystam na niego kartę jadu. Jeszcze go raz uderzę. I rzucę kartę umiejętności ocalenie. Więc mam 8 bloku, ale będę musiała odrzucić jedną kartę z ręki. Taka! Och, on już bije za 6. Dobrze, więc trochę się obronimy i trochę ich pobijemy. Niedobrze, bo będę go trochę mniej atakować, ale mamy skaczący flakon, więc... O, trucizna zrobi swoje. I teraz czy się bronić, czy zneutralizować jego atak? A zneutralizujemy, bo jeszcze zada 2 dodatkowe obrażenia, a jednak mogę się obronić, bo przecież neutralizacja za darmo była. No i mam kartę do deku, która niestety będzie mi zawalać rękę, ale już go wyjaśnimy. I koniec. Możemy dodać 3 noże do ręki i ogólnie gdybym miała na noże tą cały mój build, to by było w ogóle super, ale noże też się przydają, bo one są za 0 i one zadają chyba, z tego co pamiętam, 4 obrażenia, więc wezmę sobie to w razie czego. I kolejny skaczący flakon, super. I mamy obozowisko. I w tym obozowisku raczej chciałabym ulepszyć właśnie skaczący flakon. Nie będziemy się leczyć. Chociaż mogłabym jeszcze cios w plecy ulepszyć, bo cios w plecy dawałby nam 15 punktów obrażeń, ale skaczący flakon no jest lepszy, bo jednak będzie więcej trucizny. A mamy teraz przeciwnika. Mamy bossa, czyli pierwszy akt będzie się kończył, mam nadzieję, że go pokonamy. I on ma 2 jakby fazy. W tej fazie teraz nie będzie mnie atakował, więc ja mogę go atakować ile wlezie. Jeżeli go zaatakuję z konkretną siłą, to on będzie się zmieniał w taką szyszkę. O, jak mu zadam 30 punktów obrażeń, to on będzie się bronił, będzie szyszką i wtedy, jeżeli będę go atakować, on będzie mi zadawał obrażenia. Więc damy mu truciznę oczywiście, bo trucizna będzie, jeżeli on będzie szyszką, będzie mu zadawać obrażenia, ale on mi wtedy nie będzie oddawał. Nie będziemy go teraz neutralizować, zadamy mu wieczną agonię, cios w plecy i uderzenia. No i już jest w tym trybie obronnym. Teraz będzie nas atakował. O, mamy kolejny skaczący flakon, co mi się bardzo podoba. Będzie nas atakował za 9, to trochę trzeba się obronić. No i niedobrze, bo mam mało obrony, a on ma dużo ataku. To ja na siebie wrzucę ciernię, bo jak będzie mnie atakował, to będę mu oddawać. Wrzucimy obronę i chyba rzucę to zatrucie. Ponieważ później jak będę go atakować jakimkolwiek atakiem, jak on już nie będzie w formie szyszki, to wtedy będzie dostawał kolejne zatrucia. Trochę będzie boleć to. O, i już mogę go atakować, teraz nie będzie mi oddawał, ale ataku mam tak słabo. I on będzie mnie mocno bił. Więc 2 ataki. Trzeba się bronić. O, ale za każdym razem jak już weszło jakieś obrażenie we mnie, to on też dostawał. O, kolejny skaczący flakon, idealnie. I zobaczcie, już zadaje 34 samą trucizną. Nie będę go atakować uderzeniem, bo to nie ma sensu, bo będzie mi oddawać. Także lecimy dalej. No i myślę, że w następnej turze to już uda nam się go pokonać. Ho! Znowu skaczący flakon. Dobrze, że mamy 2. 45 obrażeń. Zneutralizujemy jego atak. Już mi nie zależy na tym, mogę go atakować ile wlezie, bo jeżeli już go pokonam, a będę miała mało życia, to życie mi się odnawia na kolejny akt gry. No i pięknie, pokonany. Kończymy turę. I za jego pokonanie mamy dużo złota. Kolejna mikstura zręczności, więc fajnie, bo nam wróciła i dostajemy kartę do talii, ale ona jest złota. To są lepsze karty.
Tylko tutaj akurat żadna z tych kart mi nie pasuje, bo niektóre rzeczywiście mogą mi się przydać. Jest taka karta jak powidok, ona będzie dodawała do bloku, ale tutaj jej nie ma, nie chciałabym sobie zaśmiecać ręki. No i mamy skrzynkę po pokonaniu potwora, w której mamy artefakty i te artefakty nam dodają różne fajne rzeczy, albo też mogą trochę nam dodawać, ale dawać jakieś klątwy, jakieś minusy. Tu mamy kartę ataku, na kartę ataku nie idziemy, ja idę bardziej w trucizny, więc to mi się nie przyda. Tu mogę zdobyć energię, ale nie będę mogła zdobywać złota, więc nie będę mogła kupować kart w sklepie, czego nie chcę. No i akurat ten artefakt może podwoić efektywność moich mikstur i to jest naprawdę bardzo fajne, bo będą silniejsze. I weźmiemy to. No i drugi akt, moi mili. I znowu robimy to samo. Musimy wybrać całą naszą ścieżkę, gdzie będziemy iść, aż dojedziemy do bossa. Mamy bardzo dużo złota, więc pójdziemy po lewej stronie, żebyśmy mogli kupować. No i to jest przeciwnik, którego trochę nie lubię. Jeżeli mamy właśnie tą taktykę na noże, czy ogólnie na taki bardzo ofensywny styl mamy, no to ciężko nam będzie go zbić, bo on sobie dokłada obronę co turę. Ma także tutaj teraz odporność, ten nie kołowrotek, tylko ta zębatka, to jest to, że on negatywne efekty będzie negował. Następne razy, jak będę chciała na niego wrzucić jakąś truciznę, to niestety najpierw te negatywne efekty będą musiały zejść, albo będę musiała mieć neutralizację, żeby zneutralizować ten jego efekt. No i fajnie by było, gdyby mi powchodziły te skaczące flakony, bo wtedy będę mogła zadawać mu obrażenia tylko i wyłącznie trucizną, bo nie ma sensu go bić. On teraz mnie nie będzie atakował, więc nawet bez sensu jest go bić. Nie będziemy go bić, idziemy dalej. O, zwiększył swoją obronę. Zneutralizujemy. Czyli nie będzie już miał tyle odporności na efekty, które będę na niego nakładać. Niestety nie mam żadnego bloku, a on będzie mi zadawał 10 obrażeń. Rzucimy tylko kartę zatrucia, ale teraz nie będę mu zadawać żadnych ataków, bo w niego się po prostu nie da. Mam nadzieję, że te flakony mi teraz wejdą. O, jest skaczący flakon, więc go użyjemy. Nawet 2 były. Dobrze, ale muszę się obronić. Średnio się obronię. Chyba trochę się przeceniłam. I tak, na pewno bym chciała obronę. Bo mam osłabioną obronę, więc mało tej obrony mam. On 10 mi zada obrażeń. Zaatakujemy go jadem, ale tutaj się nic nie wydarzyło, ponieważ ma obronę. O, będzie atakował, czyli trzeba go trochę osłabić. Trucizna. Trochę muszę zablokować jego ataki. Ale już mnie nie zaatakuje, ponieważ ma tyle trucizny, że zginie. O, paraliżująca trucizna, super. Ona będzie nadawać po prostu truciznę każdemu przeciwnikowi. I mamy sklep. Jest dużo pieniędzy, więc mam nadzieję, że będzie coś fajnego. I mamy fajne karty, które bym chciała mieć. Chciałabym mieć jad, czyli to jest to, co już mam, co zadaje obrażenia też od trucizny. Albo mogę nakładać na początku mojej tury 2 punkty trucizny i to jest co turę, więc to jest bardzo fajne, bo ta trucizna cały czas na nich będzie i nie będzie z nich spadać. Ale możemy kupić też artefakty. Zaraz zobaczymy, jakie artefakty mamy. Tu można zagrywać karty stanu, czyli te karty, które nam wrzucają przeciwnicy na rękę, ale niekoniecznie bym to chciała. Gdybym miała ten artefakt, to kartę, którą sobie wybiorę, miałabym na samym początku tury, więc mogłabym skaczący flakon, żeby od razu na nich nakładać truciznę, co by było fajne. Albo możemy podnieść maksymalną liczbę punktów życia o 14. No i teraz mam problem. Nie, chyba po prostu sobie wezmę to, żebym mogła nakładać truciznę i wezmę ten artefakt, żeby skaczący flakon był na początku. No i dalej, potwór. No i tego przeciwnika, jak widzicie, też chyba będę musiała tylko i wyłącznie trucizną pokonywać. On nie ma dużo tej blokady, więc jestem w stanie się przez nią poprzebijać, ale trucizna będzie go dobijać, więc dobrze, że wzięłam skaczący flakon, ale będzie nas też atakował. Dobra, to najpierw trucizna. Wszystkie darmowe karty rzucę. Zadało mu 5, nie najgorzej. No i trzeba się trochę bronić. To wypijemy miksturę zręczności, żeby trochę lepiej się bronić przed nim. Trujące opary, czyli na początku kolejnej tury będzie dostawał
2 punkty trucizny i jeszcze się obronię, bo już mam 50 życia, więc tak nie jest bardzo mało, ale też nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy jakoś daleko w tym akcie. Kolejna trucizna, skaczący flakon. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. No i jedną obronę. Pa, pa! Możemy nałożyć 6 punktów słabości. Dobre. No i tak, tu są karty, które mi się nie przydadzą. Ja nie będę z nich korzystać, więc nie dobieram. Ale mamy sklep. Super. I stać nas tylko na jedną kartę. Nie będziemy z tego korzystać. I teraz tak, będziemy mieć przeciwnika i będziemy mieć elitę. Elita będzie dawać nam artefakty. Więc bardzo się cieszę, a później będzie ognisko. Mam nadzieję, że dożyję do ogniska. I tak, niestety on ma taką zdolność, że za każdy atak, jaki dostanie, obrażenia z ataku, będzie zyskiwał blok. Więc bardzo mi zależy na tych skaczących flakonach, tylko szkoda, że mam tak mało energii. Mam 2 skaczące flakony na sam początek. Więc najpierw damy mu skaczący flakon. Ciosem w plecy go uderzymy, bo on jest dosyć mocny, a sobie nałoży tarczę. Zobaczmy, usunęłam mu to, usunęłam mu. Czyli mogę jeszcze zadać 6. No i koniec, bo on nie będzie atakował, będzie nakładał na mnie efekt. Czyli mogę słabiej bić i słabiej się bronić. Obronę muszę wrzucić. Jedno uderzenie odrzucimy. On mi zada strasznie dużo. To nałożymy na niego punkty słabości, bo trochę go osłabię. No i rzucę wszystkie karty na niego. No i on teraz zginie. Uff. Bo mam dosyć mało życia, a zaraz mamy elitę. Super. Trujące dźgnięcie. 6 punktów obrażeń i 3 punkty trucizny. Trochę się boję przed tą elitą. Bardzo go nie lubię, bo on zadaje dużo małych obrażeń. Trzeba się przed nim bardzo dobrze bronić. Nie obronię się za dobrze, ale chcę go trochę uszkodzić. Więc trucizna mu się przyda, a potem będziemy się bronić. No i dostałam rany niezagrywalne, będą mi zapychać rękę. No i strasznie mało mam tej obrony, a on ma bardzo dużo obrażeń dla mnie do wklejenia. Ja musiałam mu wkleić wszystkie karty obrażeń, jakie tylko może dostać. O, nie wiem, czy to przeżyje. Będzie kiepsko. 21 obrażeń będzie mi zadawał. A mam tylko jedną obronę na ręce. Nie mogę sobie zwiększyć obrony. Mogę dodać noże do mojej ręki. Dobrze, to najpierw osłabimy jego atak. Dodam sobie noże do ręki. I musimy mu pozadawać trochę obrażeń. Noże po prostu zadają obrażenia. Tak jak uderzenia. Muszę rzucić obronę. Trujące dźgnięcie, bo zada 6 punktów obrażeń i nałoży truciznę. No i ledwo mi się uda chyba. Dobrze, użyjemy skaczącego flakonu, bo on 4 razy nałoży truciznę. No i niestety mi się nie uda. Przegrałam. No i niestety przegrałam. To była taka rozgrywka, w której nie do końca super mi poszło, tak patrząc na moje dotychczasowe rozgrywki, ale też nie o to chodzi. I w sumie to może nawet dobrze, ponieważ ten film nie będzie taki długi, może też nie będziecie widzieć, jakie są inne bossy, chociaż to też by było fajnie pokazać, ale no niestety zginęłam. Także widzicie już, jak wygląda cyfrowa wersja Slay the Spire. Mam nadzieję, już się nie mogę doczekać, że niebawem zagramy w Slay the Spire właśnie wersję planszową, bo myślę, że będziemy to ogrywać dosyć często i dosyć dużo. Bo jak się wciągnęliśmy w tą wersję, to w planszówkę tym bardziej. Także już nie przedłużając, jeżeli Wam się podobał ten film, jeżeli lubicie oglądać takie filmy, jeżeli chcecie, żebyśmy Wam pokazywali więcej cyfrowych rozgrywek gier planszowych, jak najbardziej dawajcie nam znać w komentarzach, my z wielką chęcią będziemy dla Was je nagrywać. A teraz co? Bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Oczywiście
powtarzam się kolejny raz, jeżeli Wam się podobało, to bardzo Was proszę o lajki, o subskrybowanie i oczywiście o komentowanie tego filmu, żebym wiedziała, że Wam się podoba i żebym mogła nagrywać dla Was dalej. A tymczasem Borem Lasem dziękuję bardzo i do następnego. Na razie.